Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień w Bangkoku. Dzisiaj wybieramy się do Ayutthaya. Jest to również pierwszy dzień, kiedy musieliśmy wstać bardzo wcześnie, przynajmniej jak dla nas, na tym wyjeździe, bo już ten jetlag nas troszkę męczy, także wstaliśmy dzisiaj o wschodzie słońca, no i teraz czekamy na naszego kierowcę. Zaraz powinien być. Idziemy zwiedzać pierwszą świątynię. Pan nam co nieco o niej opowiedział, ale na razie mamy takie wrażenie, że jest dość skąpy w dzieleniu się informacjami, więc będziemy pytać dalej. W każdej świątyni mamy 30 minut i po 30 minutach jedziemy do kolejnych. To pierwsza świątynia, w której jesteśmy. Świątynia zbudowana w XVII wieku. Już ta pierwsza wydaje się imponująca. Ciekawe, jak będą wyglądały następne. No ale na razie mamy tutaj zwiedzanie tej, więc skupimy się na niej. Będziemy mogli też wejść do środka obejściem, także 30 minut powinno wystarczyć. Tak patrzę na to, i chyba poznaję to z jakiegoś filmu. Nie wiem, czy wam też się tak wydaje, ale chyba ktoś tu kręcił Mortal Kombat. Pan właśnie opowiada, że ta świątynia jest jedną z najfajniejszych, najpiękniejszych i otwiera się w weekendy nocą i jest tutaj tak zwany light show. Świątynia, w której się znajdujemy, jest to świątynia zbudowana przez króla Prasata Tonga w XVII wieku i ma ona unikalny styl, ponieważ jest połączeniem stylu khmerskiego z Kambodży i stylu tajskiego. To, co ją charakteryzuje, to ta ogromna stupa, w której znajdują się relikwie Buddy, a wszystkie stupy dookoła są już wykonane w stylu tajskim i tutaj również znajdują się prochy rodziny królewskiej. Jeżeli chodzi o dwie największe stupy, może je pokażmy, są takie dwie zaraz nad rzeką, są to stupy, w których leży król i królowa, matka i ojciec ówcześnie urzędującego króla. To, co też jest ciekawego, to to, że jak w większości świątyń jest tu bardzo dużo postaci Buddy i tutaj pan przewodnik powiedział, że ponad 120 jego odwzorowań możemy znaleźć. To najsłynniejsze jest oczywiście w Wielkiej Stupie. Ono ma około 2 metrów, jest wzorowane na ówcześnie panującym królu. Ayutthaya została zniszczona podczas najazdu khmerskiego i wiele tych posągów zostało też zniszczonych i nie miały na przykład głowy. Te głowy, które tu widzicie na tych posągach Buddy, zostały dorobione, są świeżo zrobione. Panowie, to zawsze pozostanie dla mnie stan umysłu. I tutaj mamy te zniszczone posągi. Szkoda, bo na pewno wyglądałoby to super, ale fajnie też, że biorą się za naprawianie niektórych z nich. Niestety nie można chodzić tam na górę. Świątynia bardzo mi się podoba. Jest bardzo podobna do świątyń w Kambodży, które kiedyś już odwiedziliśmy. Szkoda, że zostało to zniszczone, no ale i tak robi to według mnie niesamowite wrażenie i naprawdę warto tutaj przyjechać. Świątynie zostały zburzone 250 lat temu, zniszczone podczas wojny z Birmą. To była ostatnia wojna z Birmą, gdzie wtedy powstał Bangkok na kanwie tego, że Ayutthaya została podbita i zniszczona. Ale jeżeli chodzi o świątynię, to naprawdę wygląda niesamowicie. I fajna jest ta mieszanka styli, że nie tylko tajski styl, ale też khmerski, także rzeczywiście coś takiego unikatowego. Podobno bardzo dużo filmów tu kręcą. Tak. Ja kojarzę oczywiście Mortal Kombat, ale wydaje mi się, że teraz nam pan przewodnik opowiadał, że bardzo dużo takich filmów, również romantycznych, kręcą tu tajskich i teraz jest właśnie jeden bardzo głośny w kinach. Dokładnie, mówił pan, że wyszedł chyba tydzień temu, także musimy go obczaić. Ayutthaya została założona w 1350 roku jako stolica Syjamu. Była nią nieprzerwanie do 1767, do najazdu Birmańczyków i do zniszczenia Ayutthai i przeniesienia stolicy do Bangkoku. Jeżeli chodzi o samą Ayutthayę, to przez setki lat był to jeden z ważniejszych tutaj regionów, jeżeli chodzi o sztukę, o kulturę, o tworzenie się tego państwa. Także naprawdę to miejsce jest bardzo podobne do na przykład Anuradhapury na Sri Lance.
Ja tylko dopowiem, że Amerykanie pomagają tutaj w odbudowie tej świątyni, co jest ciekawym takim elementem, którego ja wcześniej nie widziałem, żeby Ameryka była zaangażowana w tym regionie świata w takie pozytywne rzeczy, bo raczej Ameryka w tym regionie jest skojarzona przede wszystkim z wojnami i za bardzo pomoc amerykańska nie jest tutaj mile widziana. No a my się już żegnamy z tą świątynią. Jest tutaj naprawdę bardzo gorąco, więc jak przyjeżdżacie tutaj, nie zapomnijcie o wodzie i kremie do opalania. Pa, pa, pa! Do następnego razu! O, wiecie jak to jest, przewodnik mówi tylko się nie spóźnić, a sam się spóźnia, więc wszyscy już są na miejscu spotkania, czekają na autobus, a przewodnika jak nie było, tak nie. Jak przyjeżdżacie sami, to można sobie takiego tuk-tuka wynająć. 1000 minimum kosztuje i takim sobie pojeździć. Oni was obwiozą przez wszystkie świątynie. Drugą pozycją na naszej liście zwiedzania dzisiaj jest ta imponująca świątynia, która się nazywa Wat Lokaya Sutta. Znajduje się tu Prat Buddha Satyai, jakoś tak. Ma on 42 metry długości i jest największym tutaj w tym regionie Ayutthaya. Jest symbolem pokoju i spokoju. I tutaj przychodzi dużo ludzi modlić się o szczęście na Nowy Rok. Za leżącym Buddą znajduje się cała świątynia. Ona została prawie doszczętnie zniszczona, więc rzeczywiście największe wrażenie wywołuje ten posąg. Co nie zmienia faktu, że ta świątynia kiedyś była naprawdę ogromna. Bardzo dużo ludzi modlących się o nowy, lepszy Thank rok. you! Ale bardzo fajna jest ta atmosfera, bo tutaj można te dary kupić na miejscu. Nie są one drogie, od razu można je tutaj włożyć, pomodlić się, poprosić o błogosławieństwo. Tak wyglądała ta świątynia w pełnej okazałości. A teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda w czasach dzisiejszych. A tak świątynia wygląda dzisiaj. Lekka różnica jest. To, co zostało, to z pewnością te 3 stupy czy pagody. Wyglądają niesamowicie. O ile się nie mylę, to tutaj Shang Tsung pokonał brata Liu Kanga. Jesteśmy właśnie w kolejnej świątyni, świątynio-pałacu Wat Prasisampet. Jest to świątynia zbudowana w 1448 roku i te stupy, które zajmują się za mną, bądź pagody, w zależności od tego, jak pan przewodnik mówi, one nie są poświęcone Buddzie, tylko są poświęcone królom i rodzinie królewskiej. To, co jest ciekawe, to to, że ta świątynia podczas najazdu Birmańczyków groziło jej zniszczenie, więc zdecydowaną większość posągów Buddy przeniesiono już wtedy do Bangkoku. I na przykład za nami siedział 16-metrowy Budda, również stąd wywodzi się ten słynny 10-metrowy Budda i te wszystkie odwzorowania Buddy możecie teraz oglądać w świątyni Wat Po. No i oczywiście jeszcze najważniejsza informacja. Na podstawie tej świątyni został zbudowany Wielki Pałac w Bangkoku. Odnośnie tej świątyni, to na pewno jest to jeden z highlightów i taki must see, więc bardzo polecamy, żeby właśnie do niej przyjechać. Jest ona świetnie zachowana, bardzo fajnie wyglądają te ruiny. Zaraz obok są jeszcze inne atrakcje, więc na nas na pewno robi bardzo duże wrażenie. Nie wiem, czy nie największe. No, silna konkurencja z tą pierwszą, bo ta pierwsza świątynia była po prostu w świetnym stanie. Tak jest. Wygląda naprawdę mega. Świątynia jest naprawdę ogromna, warto tutaj spędzić trochę więcej czasu. No tam na samym początku przewodnik nam pokazywał, jak wyglądała replika tej świątyni. To naprawdę niesamowite wrażenie to sprawiło.
I tutaj rzeczywiście zaplanujcie sobie więcej czasu. Obowiązkowo trzeba spędzić więcej czasu, bo w 30 minut na pewno się tego nie ogarnie. Przy tym leżącym Buddzie lepiej spędzić 15 minut, żeby tutaj te dodatkowe 15 mieć. Jeżeli bierzecie wycieczkę, to w zdecydowanej większości mówią przewodnicy, że 30 minut na każdą świątynię, jest 5 świątyń, 2,5 godziny, w międzyczasie lunch, ale to też warto, żeby tutaj ten postój przy tej świątyni był zdecydowanie dłuższy. No on też zrobił dłuższy właśnie dlatego, także mamy czas, żeby w chwili spokoju pochodzić i Pokontemplować życie. dokładnie. Słuchajcie, my tu możemy gadać o historii, możemy tu gadać o zabytkach. Prawda jest taka, że tam Shang Tsung zabił brata Liu Kanga i tak zaczął się Mortal Kombat i nie ma żadnej ważniejszej informacji odnośnie tej świątyni. Tu zapewne również kiedyś znajdował się posąg Buddy. Teraz zostały jedynie ruiny, ale nadal robią niesamowite wrażenie. Odnośnie Ayutthaya, samej wycieczki, jeszcze nie doszliśmy do końca, ale już możemy Wam ją na pewno polecić. Z tego, co mi się wydaje, to taki jeden naprawdę z highlightów, poznać tą pierwszą stolicę tego wspaniałego kraju. My mimo wszystko chyba polecamy na pierwszy raz wziąć sobie wycieczkę, bo jednak oni Was obwiozą, wytłumaczą, pokażą i za drugim razem czy za kolejnym razem będziecie mogli już sobie sami tutaj zwiedzać na spokojnie tylko to, co Wam się podoba. Ale nam ta wycieczka się całkiem podoba, płaciliśmy, nie wiem, z 1200 batów chyba za nią od osoby, więc naprawdę 130-140 zł i calutki dzień razem z lunchikiem zajęty. Mega. Polecam. My już będziemy się zbierać. Jedziemy teraz na lunchik. Spędziliśmy tutaj 45 minut i od razu możemy powiedzieć, że 45 minut to jest naprawdę za mało, żeby się nacieszyć tym miejscem. Także zarezerwujcie sobie więcej. Zdecydowanie. W wyjściu albo przy wejściu zobaczcie jeszcze taką świątynię. To jest pewnie nowsza świątynia. Tam jest posąg Buddy. Tutaj też warto zajrzeć, ale nie mamy dużo czasu, więc tylko zerkniemy i uciekamy. No i wiadomo, co robimy. Takie drzewa są święte w buddyzmie, bo to jest drzewo, pod którym Buddha dostąpił nirwany i one mają takie liście. I tak budowano też świątynię w takim kształcie. Kolejna lokalizacja po obiedzie. Idziemy szukać słynnej głowy w wielkim drzewie, a później jeszcze mamy zobaczyć jedną świątynię. Widzicie to drzewo? Widzicie tych ludzi? Podejrzewamy, że to tam. A tutaj można też się poruszać rowerami. Jest to na pewno najtańszy sposób, a najbardziej męczący. So walk you through to the inner of the temple. That pagoda, a lot of property from that temple and this temple too. Tutaj wszędzie zniszczone podczas wojny wizerunki Buddy, ale starają się je cały czas odnawiać i uzupełniać. Tutaj posąg Buddy w kawałkach. I tak niestety Birmańczycy postępowali w tamtym czasie. Gabriela tam jeszcze kręci, a my teraz już zbliżamy się do drzewa, gdzie jest wielki, znany, w sumie nie wielki, tylko znany posąg, tak zwana głowa Buddy. Jest to tam.
Jeszcze jedna uwaga dotycząca głowy Buddy. Ta głowa Buddy w tym drzewie znajduje się bardzo nisko, dlatego Thaiowie kategorycznie zabraniają robić sobie zdjęć na stojąco. Trzeba usiąść, uklęknąć i można tak sobie zrobić zdjęcie. Nie można sobie również robić selfiaka. Trzeba poprosić, żeby ktoś zrobił zdjęcie. Jesteśmy właśnie w kolejnej świątyni, które poczytaliśmy sobie Ayutthaya. I słuchajcie, ciężko w to uwierzyć, ale w latach świetności, czyli w XVII wieku, mieszkało tutaj 1 000 000 osób. W tym momencie mieszka zaledwie 66 000 i wszyscy utrzymują się dzięki turystyce. Ale kiedyś to miasto było dużo większe niż niejedna stolica europejska. Całe to miejsce, pewnie się zgodzicie z nami, że jest przepiękne i wspaniałe, więc nikogo z Was nie zdziwi, że jest ono wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i to już od lat. Także jest ono traktowane jako muzeum na świeżym powietrzu, przez wielu nazywane największym muzeum na świeżym powietrzu na świecie. I tak podsumowując, jeżeli chodzi o zwiedzanie, macie kilka możliwości. Pierwsza to wycieczka, my rekomendujemy na pierwszy raz. Druga przyjazd tutaj autobusem albo pociągiem, wynajęcie tuk-tuka. No i trzecia rowery. Na rowery jest zdecydowanie za gorąco, więc my nie polecamy. Jeżeli chodzi o chodzenie, nie da się tego przejść. To są zbyt duże odległości, trzeba do tych świątyń jeździć, dojeżdżać, więc musicie mieć jakiś środek transportu. Te tuk-tuki wyglądają bardzo fajnie, no ale oczywiście jak to tuk-tuki, na pewno zapłacicie bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wycieczkę, 1300 batów, wszystko mamy w cenie, więc jesteśmy zadowoleni. Głowa sama w sobie jest mała. Głowa to jest taki turystyczny dodatek do tego miejsca. Nie Oczywiście, że to jest fajne i przyjemne, ale czy to nie zostało zrobione pod turystów, to też nie wiadomo. Może w XVII wieku zrobili to pod turystów. Za to cały ten heritage site, na którym teraz jesteśmy, naprawdę jest ogromny i bardzo fajnie poczytać tutaj sobie informacje, jak to wyglądało w przeszłości. No bo teraz nie ukrywajmy, jest to dość mocno zniszczone, ale w przeszłości na tych rekonstrukcjach wygląda to naprawdę niesamowicie. No i wchodzimy do kolejnego miejsca. Pan powiedział, że możemy iść do ostatniej, ale mamy dosłownie 15-20 minut, zanim zaczną się korki w Bangkoku. A ja sobie Także lecimy szybko, postaramy się wejść na 40 metrów i biegiem z powrotem do autobusu. A przed nami ogromna pagoda, ma 60 metrów wysokości i na 40 można wejść. A tam się ukrywa kolejny Budda. W sumie ładna miejscowa. Także wszędzie tu pełno złotych Buddów. Nie mówi, że będzie lekko. Co to za wakacje, jak jest lekko. No i mamy widok z góry. Całkiem przyjemny, to prawda. Najgorsza rzecz zawsze wędrówka w dół. W sumie niedużo tych stopni tu było, ale powiem Wam, że uda bolą. Sorry. Czekam na Grażyna zejdzie, a ona ciągle na robocie. Cały czas kręci dla Was film. Także coś mi się wydaje, że się spóźnimy. Kochanie właśnie mi robi zdjęcia z dołu, jak schodzę po schodach, więc ja siebie też nagram. Czemu by nie? Fajnie to wygląda naprawdę w tym ujęciu. A zaraz idziemy zobaczyć tego Buddę. Kochanie, bo ja dopiero z góry zauważyłam, że tutaj jest Budda. Czy ty go przedtem widziałeś? Tak, widziałem, z drugiej strony jest drugi, a z tyłu jest biały. O, to ja nie widziałam. Tak wygląda. Tak ogólnie to pagoda super fajna.
zrobić ją w niecałe 15 minut to myślę małe dzieło sztuki. No i cóż, teraz wracamy do busika. Mamy nadzieję, że Pan nas odwiezie w miarę szybko do Bangkoku, ale też nie oczekujemy cudów, także liczymy, że za 2 godziny może to zająć. A tu jeszcze raz spojrzenie na pagodę. Sama pagoda bardzo fajna, ale tamte atrakcje były zdecydowanie ciekawsze. A my idziemy szukać busiczka. Pan nam mówił, że duże korki są, bo dzisiaj jest akurat drugi dzień Nowego Roku i dużo rodzin tajskich wraca ze wsi od rodzin z powrotem do Bangkoku, bo mieli teraz wolne. Długi weekend, więc spodziewają się bardzo dużych korków, dlatego musimy szybko zwiedzać i szybko wyjechać. Dokładne jego słowa. Ojej, a tu są żółwie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu są miliony żółwi. Cześć żółwiki. No dobra, nasz kierowca już jest, nasz busik już jest, kochanie jest. Wszyscy są, możemy wsiadać i wracać. No dobra, słuchajcie, my na dzisiaj już kończymy dzień. Udało nam się wrócić do Bangkoku. Podróż trwała 2 godziny, także Bangkok lekko zakorkowany. Mamy nadzieję, że Ayutthaya podobała Wam się tak bardzo, jak nam się podobała. No i że w ogóle podobał Wam się film. Jeżeli Wam się podobało, no to dawajcie znaki, komentarze, lajki, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa.